Jednym z najokrutniejszych testów współczesnego życia jest bycie samemu. Nie z powodu nieobecności innych, ale z powodu nieuniknionej obecności samego siebie. Coś głębokiego wyłania się, gdy cisza zastępuje codzienny hałas, gdy nikogo nie ma w pobliżu, by nas rozpraszać lub potwierdzać. Pojawia się dyskomfort, niepokój, uczucie pustki niemożliwe do zignorowania. Ta pustka zawsze była obecna, tylko zamaskowana pod zobowiązaniami, pospiesznymi związkami i niekończącymi się powiadomieniami. Odległość między tym, kim jesteśmy, a tym, kim powinniśmy być, jest ujawniana przez samotność. To właśnie to staramy się ukrywać przez całe życie. W tej przestrzeni mieszka udręka. To nie brak towarzystwa nas niszczy, ale brak połączenia z samym sobą. Søren Kierkegaard, jeden z największych nurków ludzkiej duszy, postrzegał tę udrękę jako objaw istnienia, które jeszcze nie znalazło swojej prawdy. Dla niego rozpacz, którą czujemy, gdy jesteśmy sami, nie jest emocjonalną porażką, ale duchowym alarmem, wezwaniem do autentyczności. Samotność jest lustrem, w którym jesteśmy zmuszeni konfrontować się z wolnością bycia sobą i odpowiedzialnością, która z tym przychodzi. Uciekamy od ciszy, ponieważ nas odsłania, ponieważ ujawnia, jak bardzo jesteśmy zagubieni względem samych siebie. Z drugiej strony tego zanurzenia Arthur Schopenhauer oferuje radykalnie inną, ale uzupełniającą perspektywę. On nie boi się samotności, on ją celebruje. Zdolność do bycia samemu dla Schopenhauera nie jest słabością, ale znakiem wielkości. Jest oznaką umysłu, który nie potrzebuje zewnętrznego hałasu, by czuć się żywym. W jego wizji samotność jest schronieniem wzniosłych duchów, tych, którzy nie zadowalają się przeciętnością rozrywek, tych, którzy znaleźli dom i twierdzę wewnątrz siebie. Ten tekst jest zaproszeniem do żeglowania między tymi dwoma brzegami, między pustką samotności a pełnią odosobnienia, między ucieczką od siebie a odwagą zamieszkania w sobie. To, co czujesz, ten cichy dyskomfort, ten ból trudny do nazwania, nie jest błędem. Jest to znak, pilna prośba, abyś przestał uciekać, przestał się gubić w innych i w końcu zaczął wracać do domu, do środka. Nie oferuje tu łatwych pocieszenia. To, co oferuje, to jasność, bezpośrednie i bez masek spojrzenie na to, co znaczy być samemu i jak to doświadczenie, gdy jest dobrze zrozumiane, może stać się najbardziej wyzwalającym doświadczeniem twojego życia. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że coś w tobie jest zmęczone uciekaniem i być może, tylko być może, jesteś gotowy naprawdę. Pustka, którą czujesz, to nie samotność. To tęsknota za sobą samym. Samotność jest postrzegana przez wielu jako emocjonalne brzemię, ale dla Sørena Kierkegaarda jest czymś znacznie więcej. Jest egzystencjalnym lustrem, stanie twarzą w twarz z samym sobą, bez wymówek, rozproszeń czy masek. To jest doświadczenie samotności. To spotkanie może być druzgocące, gdy spędzamy całe życie w pełni zaangażowani w zadanie bycia czymkolwiek, tylko nie tym, kim naprawdę jesteśmy. Według Kierkegaarda człowiek żyje w ciągłym napięciu między prawdziwym ja a wyidealizowanym ja. Zamiast szukać własnej prawdy, wolimy dostosować się do wymagań świata, który ceni pozory, status i wydajność. Tworzymy tożsamość, aby przetrwać społecznie, a potem trzymamy się jej, jakby była prawdziwa. Ale w ciszy samotności ta fasada zaczyna się kruszyć. Kiedy nie mamy już nikogo, dla kogo możemy grać, pozostaje tylko dyskomfort zauważenia, jak bardzo jesteśmy oddaleni od siebie. W tym momencie pojawia się to, co Kierkegaard nazwał rozpaczą egzystencjalną. Stan cierpienia spowodowany nie przez zewnętrzne wydarzenia, ale przez wewnętrzne postrzeganie bycia w niezgodzie z naszą istotą. Rozpacz jest nieuniknionym rezultatem samonegacji. To nie jest przemijający smutek. To cicha przepaść między tym, kim jesteśmy, a tym, kim udajemy, że jesteśmy. Samotność odsłania tę przepaść, ponieważ eliminuje hałas, który zwykle ją tłumił. I jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało, ta rozpacz jest punktem wyjścia. Kierkegaard widział ją jako wezwanie do indywidualnej odpowiedzialności. Bycie samemu nie jest końcem. To początek. W tej niewygodnej pustce może rozpocząć się prawdziwa praca. Praca stawania się sobą.
Dla niego człowiek osiąga autentyczność dopiero wtedy, gdy przestaje uciekać od siebie i akceptuje ciężar i wolność bycia tym, kim jest. Ale ten proces nie jest łagodny. Wymaga odwagi, by zanurzyć się w nieznane, które istnieje w nas. Wymaga pokory, by przyznać, że nie wiemy, kim jesteśmy, i wytrwałości, by mimo to nadal szukać. Wymaga gotowości do porzucenia maski, postaci, które zbudowaliśmy, aby zadowolić innych lub przetrwać oczekiwania. Samotność jest zatem testem. Zmusza cię do odpowiedzi na pytanie, którego większość woli unikać. Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy? A co więcej, czy potrafisz utrzymać własne towarzystwo? Czy zawsze uciekasz? Kierkegaard ostrzega nas. Ucieczka od ciszy jest ucieczką od prawdy, a konsekwencją tej ucieczki jest życie bez korzeni, bez znaczenia, bez autentyczności. Życie, w którym jest się zawsze otoczonym, ale nigdy prawdziwie obecnym. Ale co, gdybyśmy zamiast uciekać od samotności, nauczyli się postrzegać ją jako drzwi? A co gdybyśmy zamiast opierać się ciszy, nauczyli się ją zamieszkiwać? Tu wkracza inna perspektywa. Nie udręki jako alarmu, ale odosobnienia jako osiągnięcia. I nikt nie mówił o tym jaśniej niż Arthur Schopenhauer. Podczas gdy Kierkegaard każe nam patrzeć do wewnątrz z niepokojem i pilnością, Arthur Schopenhauer zaprasza nas do pozostania w tym wnętrzu z godnością i jasnością. Dla niego bycie samemu nie jest niepożądanym stanem, ale potwierdzeniem wielkości. W swoich ostrych słowach i bezwzględnej filozofii Schopenhauer zrywa z romantyczną wizją życia w społeczeństwie i ukazuje prawdę. Im głębsza jest jednostka, tym bardziej oddala się od powierzchowności mas, a to nieuchronnie prowadzi ją do odosobnienia. W aforyzmach o mądrości życia Schopenhauer twierdzi, że wzniosłe umysły szukają odosobnienia nie jako ucieczki, ale jako schronienia przed przeciętnością. Dla niego ciągła interakcja z innymi ma tendencję do bycia wyczerpującą, hałaśliwą i otępiającą. Zwykły człowiek rozprasza się, denerwuje i karmi się stałą obecnością innych, ponieważ boi się pustki ciszy. Mędrzec natomiast znajduje w ciszy źródło odnowy. Jest samowystarczalny. I nie dlatego, że jest zimny lub nieczuły, ale dlatego, że nauczył się utrzymywać się tym, co ma w środku, a nie tym, co otrzymuje z zewnątrz. Ten rodzaj obecności nie buduje się za pomocą motywacyjnych fraz czy obietnic natychmiastowego samopoznania. Wymaga wyrafinowania, wymaga czasu, dyscypliny i głębokiej uczciwości wobec siebie. Schopenhauer wiedział o tym i dlatego nie oferował pocieszenia, oferował konfrontację. Jego myśl jest bezpośrednim ciosem przeciwko neurotycznej potrzebie społecznej aprobaty. Mówił, że ci, którzy muszą być przez cały czas otoczeni, aby czuć się żywymi, jeszcze nie odkryli własnej głębi. I dlatego odosobnienie w jego filozofii jest znakiem siły, nie dlatego, że izoluje, ale dlatego, że ujawnia. Pokazuje, kto jest zdolny do pełnego istnienia bez zależności od cudzych braw, warunkowej miłości czy znieczulającego hałasu. Autentyczny samotnik dla Schopenhauera to ten, kto stał się własnym wszechświatem. Nie zamyka się przez pogardę dla innych, ale przez świadomość braku głębi w świecie zewnętrznym. Ta wizja nie jest jednak pozbawiona poświęceń. Bycie samemu wymaga znoszenia siebie. I dla wielu jest to najtrudniejsze zadanie ze wszystkich, bo kiedy wszystko cichnie, wewnętrzne potwory krzyczą. Czy potrafisz współistnieć z własnymi myślami, wspomnieniami, frustracjami, swoją pustką? Czy potrzebujesz innych przez cały czas, aby uniknąć tego spotkania? Schopenhauer pokazuje nam, że ci, którzy opanowali sztukę odosobnienia, to ci, którzy przekształcili swoje wnętrze w miejsce nadające się do zamieszkania, sanktuarium refleksji, jasności i mocy. A tego nie można się nauczyć w pośpiechu czy w tłumie, ale w ciszy, w dyskomforcie, w cierpliwości odbudowywania się od wewnątrz na zewnątrz. Jest jednak punkt, w którym Kierkegaard i Schopenhauer się spotykają. Obaj wiedzieli, że bycie samemu może stać się nie do zniesienia, gdy istnieje wewnętrzna pustka, z którą jeszcze się nie zmierzono. Obaj wiedzieli, że samotność przekształca się w odosobnienie tylko wtedy, gdy jest coś w środku, co potrafi wypełnić tę przestrzeń. Wewnętrzna pustka nie jest po prostu brakiem czegoś.
jest stałą obecnością braku. Cichą dziurą, której nie możemy wypełnić, bez względu na to, jak bardzo próbujemy. Pojawia się podczas długich nocy, samotnych niedziel, w przerwach między jednym powiadomieniem a drugim. A najbardziej bolesną częścią jest to, że nie można jej rozwiązać towarzystwem, pieniędzmi czy rozrywką, ponieważ nie jest na zewnątrz, jest w środku. Ból, który czujemy, gdy jesteśmy sami, nie wynika tylko z samotności jako takiej, ale z załamania się wszystkich rozproszeń, których używaliśmy, aby uciec od siebie. A kiedy te rozproszenia znikają, pozostaje brutalne stwierdzenie: być może do tej pory żyłem z dala od tego, kim jestem. Ta pustka jest w rzeczywistości echem mojej nieobecności we mnie samym. Psychologia pomaga nam to głęboko zrozumieć. Od najmłodszych lat jesteśmy uwarunkowani do szukania zewnętrznej walidacji. Dorastamy, próbując dopasować się do społecznych form, dostosowując nasze zachowanie, nasze emocje, nawet nasze pragnienia. I w tym procesie tracimy kontakt z naszą istotą. Uczymy się występować, ale oduczamy się czuć. Rezultatem jest wewnętrzna dysharmonia. Tworzymy tożsamość zaprojektowaną dla świata, funkcjonalną, adaptowalną, wydajną, ale która nie jest autentyczna. Kiedy jesteśmy otoczeni bodźcami, ta tożsamość działa dobrze, ale kiedy świat cichnie, ona się rozpada. A to, co pojawia się za nią, to to, co było uciszane przez lata. Zranione dziecko, zapomniane pragnienie, nigdy nie stawiony czoła lęk, nieprzetworzona frustracja. To jest prawdziwa pustka, luka między tym, kim jesteśmy, a tym, kim pozwalamy sobie być. I dlatego tak bardzo boli, ponieważ niesie ciężar wszystkich wyrzeczeń, które podjęliśmy ze strachu przed nieakceptacją. Pustka może być również objawem życia bez wewnętrznego kierunku. Kiedy żyjemy tylko reagując na świat, goniąc za oczekiwaniami innych, bez własnego kompasu, dusza zaczyna się opróżniać, ponieważ dusza potrzebuje znaczenia, obecności, celu. A kiedy to wszystko zostaje zastąpione pustymi celami, ciągłymi porównaniami i gorączkowym poszukiwaniem aprobaty, rezultat jest nieunikniony. Gubimy się. Wewnętrzna pustka nie jest więc czymś, czego należy unikać za wszelką cenę. Jest sygnałem, objawem, wiadomością z nieświadomości mówiącą: coś jest tu nie tak. Zmusza cię do zatrzymania się, słuchania, badania i przede wszystkim odbudowy. Transformacja samotności w odosobnienie nie dzieje się magicznie. Wymaga pracy, konfrontacji i przede wszystkim gotowości do patrzenia do wewnątrz z brutalną szczerością. Różnica między samotnością a odosobnieniem leży w sposobie, w jaki odnosimy się do bycia samemu. W samotności jesteśmy ofiarami ciszy. W odosobnieniu stajemy się jej mistrzami. Samotność to nieobecność, odosobnienie to obecność. Obecność, która rodzi się z samopoznania i emocjonalnej dojrzałości. Ten proces zaczyna się od akceptacji. Zaakceptowania, że istnieje pustka, zaakceptowania, że ból istnieje, zaakceptowania, że się zgubiłeś, bez osądzania, bez karania się. To jest pierwszy krok, ponieważ dopóki opierasz się temu, co czujesz, będziesz nadal próbował znieczulać swój ból pustymi rozrywkami. Akceptacja jest punktem zerowym odbudowy. Potem przychodzi zanurzenie, a to zanurzenie nie jest przyjemne. Bycie sam na sam ze sobą w głębokiej ciszy jest ćwiczeniem odwagi. To siedzenie w centrum własnego labiryntu i słuchanie szumów umysłu, krzyków duszy, zapomnianych traum i prawd, których unikamy. Ale to także w tym zanurzeniu zaczyna się spotkanie z całością. Odosobnienie to nie tylko bycie samemu, to zamieszkanie siebie z pełnią. To nauka podtrzymywania własnego towarzystwa z godnością. Fundamentalną praktyką w tym procesie jest samosłuchanie, zatrzymanie się, oddech, obserwacja tego, co czujesz bez filtrowania, bez usprawiedliwiania, pisanie, refleksja, kwestionowanie. Te pytania bolą, ale otwierają drzwi, rozbrajają mechanizmy ucieczki i wnoszą światło do chaosu. Prawdziwe odosobnienie wymaga również stworzenia wewnętrznej przestrzeni, a ta przestrzeń buduje się poprzez nawyki, które sprzyjają obecności. Głębokie czytanie, świadoma cisza, kontemplacja natury, medytacja, sztuka, nauka. Działania, które łączą cię z tym, co wieczne, z tym, co nie zależy od niczego zewnętrznego, aby miało sens.
Kiedy kultywujesz tę przestrzeń, zaczynasz dostrzegać, że bycie samemu nie jest karą, jest przywilejem. To w odosobnieniu rodzą się najpotężniejsze idee, podejmuje się najdojrzalsze decyzje, tworzy się najszczersze połączenia z tym, co naprawdę ma znaczenie. Odosobnienie to nie emocjonalna izolacja. Nie chodzi o zamknięcie się na świat, ale o to, by nie być już od niego zależnym, aby istnieć. To różnica między byciem z innymi z wyboru, a nie z potrzeby. Kto zamieszkuje odosobnienie, nie ucieka od związków, żyje nimi z większą prawdą, ponieważ nie potrzebuje ich już, aby wypełnić wewnętrzne pustki. Przekształcenie samotności w odosobnienie jest zatem aktem intymnej rewolucji. To zmiana jakości Twojej obecności. To przekształcenie ciszy w dom. To zrozumienie, że nie jesteś sam, jesteś ze sobą, a to, gdy dobrze pielęgnowane, jest więcej niż wystarczające. Ale aby doświadczyć tej transformacji, trzeba być świadomym subtelnego, ale potężnego wroga. Kompulsji ucieczki od siebie. Nawet gdy próbujemy podążać tą ścieżką, jesteśmy stale kuszeni rozproszeniami, natychmiastowymi pragnieniami, nowoczesnymi nałogami i cyfrowymi iluzjami. To te siły sabotują nasze wewnętrzne ponowne spotkanie i popychają nas z powrotem do pustki. Możesz być otoczony ludźmi, mieć 1000 zobowiązań i pełny kalendarz, a mimo to być w głębokiej ucieczce od siebie. W rzeczywistości jest to najczęstszy obraz współczesnego życia. Wielki spektakl zbiorowego rozproszenia. Uciekamy od siebie cały czas. Przez nadmierną pracę, przez potrzebę produktywności, przez emocjonalną zależność, przez konsumpcję, przez media społecznościowe i przez nałogi związane ze stylem życia zamaskowane jako nawyki. Każdy nowy bodziec jest sposobem na uciszenie wewnętrznego głosu, który nalega na pytanie, kim jesteś, gdy wszystko się zatrzymuje. I to jest pytanie, którego najbardziej się boimy. Ta ucieczka ma swoją cenę, kosztuje drogo w postaci chronicznego lęku, bezimiennej udręki i ciągłego uczucia, że czegoś brakuje. Ponieważ kiedy oddalasz się od siebie, wszystko, co próbujesz zbudować, traci głębię. Twoje związki stają się powierzchowne, twoje cele stają się puste, twoje dni zamieniają się w sekwencję automatycznych ruchów, bez duszy. To jak życie w pięknie udekorowanym domu, ale całkowicie pustym w środku. Kierkegaard nazwał to cichą rozpaczą, gdzie jednostka żyje, udając, że wszystko jest w porządku, podczas gdy w środku czuje, że coś istotnego zostało utracone. A co najbardziej przerażające, większość ludzi żyje tak, nawet tego nie zauważając. Ucieczka od siebie jest tak subtelna i zintegrowana z codziennością, że została znormalizowana. Nauczyliśmy się żyć odłączeni od naszej istoty, jakby to było naturalne, ale nie jest. I dopóki ta rozłąka będzie trwać, żaden związek czy sukces nie wypełni, żadne osiągnięcie nie uzdrowi, ponieważ nic poza tobą nie może zastąpić tego, czego brakuje w środku. Prawdziwa wolność zaczyna się, gdy przestajesz uciekać, kiedy masz odwagę zostać, kiedy patrzysz na siebie nie z osądem, ale z ciekawością, nie ze strachem, ale z gotowością do zrozumienia, kim jesteś. Bez masek, bez filtrów, bez kłamstw. To jest punkt zwrotny, moment, w którym decydujesz, że nie będziesz już żył jako uciekinier od siebie, że jesteś gotów słuchać, co twoja samotność próbuje ci powiedzieć, że stawisz czoła swojej pustce z dojrzałością i odpowiedzialnością i że nie będziesz już zależny od zewnętrznego hałasu, aby czuć się żywym. Ale ta decyzja wymaga siły, ponieważ kiedy przestajesz uciekać, zaczynasz widzieć, a to, co widzisz, jest często niewygodne. W tym momencie potrzebujesz struktury, kierunku, narzędzi, ponieważ stawienie czoła sobie to dopiero początek. Następnym krokiem jest zbudowanie nowej relacji z samym sobą, relacji solidnej, głębokiej i prawdziwej. Bycie samemu nie musi być ciężarem, może być wyborem, może być powrotem, może być nowym początkiem. Samotność boli, tak, gdy jest wypełniona nieobecnością, ucieczką i rozpaczą, ale gdy jest kultywowana ze świadomością, przekształca się w odosobnienie. Ten rzadki stan, gdzie obecność siebie jest wystarczająca, silna i odżywcza. To w tym stanie uczysz się myśleć jasno, czuć głęboko i żyć autentycznie. Kierkegaard pokazał, że udręka jest wezwaniem do prawdy. Schopenhauer uczył, że bycie samemu może być znakiem wielkości, a nie braku.
Psychologia ujawniła, że pustka nie jest wadą, jest objawem. A ja zaprosiłem Cię na każdym kroku, by stawić czoła temu wszystkiemu z odwagą, nie odwracając wzroku, nie chowając się za rozproszeniami. Możesz nadal gubić się w ruinach hałasu, albo możesz wybrać budowanie siebie w ciszy. Możesz nadal polegać na innych, aby czuć się całym, albo możesz uczynić odosobnienie swoją wewnętrzną twierdzą. I gwarantuję Ci, kto nauczy się być wystarczającym dla siebie, nigdy więcej nie zaakceptuje okruchów, ani od świata, ani od związków, ani od siebie.